Siemanko! O, ale jestem czerwony. Tak pod słońce, tylko normalnie nie ma tak źle wcale. Witam Was z pięknego Bali. Tak, kabano, właśnie przyjechałem się spotkać z dziewczynami. Biznesowe spotkanko, żeby ustalić jeszcze parę rzeczy przed moim wyjazdem, bo dzisiaj wylatuję. No i dodatkowo pokażę Wam, na jak pięknej dzielnicy powstanie nasz hotel. Tu się wchodzi. To jest wszystko fajnie zrobione. Muszę znaleźć restaurację. Gdzieś dziewczyny czekają na mnie. Hello. Where is the restaurant? A, over there, ok. Dobra, jednak czekają na mnie obok, ale chcę Wam pokazać, jak piękne to jest miejsce też. Z widoczkiem tam na morze. Super. No i tutaj przyszliśmy do jakiegoś resortu, zaraz obok tego, co Wam przed chwilą pokazywałem. Bo się okazało, że jestem w złym miejscu. Też pięknie. Tam już widać basen z widokiem na morze. Fajnie będzie mieć hotel w takim pięknym miejscu. Bardzo fajnie. Hi, good morning. No i mamy spotkanie firmowe, ustalamy wszystko, projekt i tak dalej. Znaczy to jest jedna firma, z którą rozmawiamy teraz. Będziemy rozmawiać w sumie z 3 firmami. Zobaczymy, która firma przedstawi nam najlepsze warunki. Marta, Dominika i ja. Zarząd. Zarząd firmy Thai Bali. Moi kochani, aż normalnie mogę w to uwierzyć. Ale życie jest niesamowite. Pokażę Wam w ogóle to miejsce, bo jesteśmy w tak pięknym miejscu. To jest 5 minut od naszego hotelu. Tutaj w ogóle można day passa sobie wykupić, czyli płacicie za wejście, można sobie spędzić cały dzień i macie to wszystko do wykorzystania po prostu na jedzenie, picie. Pokażę Wam, jakie to jest świetne miejsce. O, zejdę tu. Baseniki, stoliki, sea view. Na fajnej skarpie zrobione. Czy klifie się mówi? O, tam jeszcze jacuzzi jest. Bardzo przyjemne miejsce. Aha, to jest, jak ktoś sobie weźmie całą lożę, znaczy całą, jak to powiedzieć, łóżko całe do palania, to wtedy masz prywatne jacuzzi. Dalej dzika plaża. Dzisiaj jeszcze, jeśli czasu starczy, to Wam pokażę parę takich fajnych miejscówek, które mamy tutaj i pokażę Wam tą główną plażę, do której będziemy mieli 5 minut na skuterku, żeby dojechać z naszego hotelu. Dziewczyny są z surferkami. Szkoda, że miałem szkoda, że miałem... Tu jest super plaża do surfingu. No, właśnie tutaj pójdziemy pokazać Wam punkt widokowy na plażę, która będzie najbliżej naszego hotelu. 5 minut tam mamy, tak? Skuterkiem mniej więcej? O nie, skuterkiem mamy 3 minuty, a 20 na pieszo. A, no to 3, a to 20. O, ile jest ludzi, wow! Szok! No bo tu jest jedna z najlepszych Czekajcie, chodźcie tu na górę, pójdziemy na punkt widokowy. Będzie ładnie. Nie. Czekaj, dobra, Tu jeszcze jest trochę tu nagram. z najlepszych plaż do nauki surfingu też. Marta opowiada, jak można tu przyjechać za 2 dyszki, zrobić lekcję surfingu, 20 dolców i można się uczyć. Jak będę tutaj częściej bywał, to na pewno się będę uczył. Kiedyś surfowałem i to nie przyznam szczerze, surfowałem pierwszy raz w życiu właśnie na Bali. To było w Canggu, bo pamiętam czarną plażę. Mówię wtedy. No, zdecydowanie. Zdecydowanie, bo tam były czarne plaże, to mi się mówię, kurde, jak bez sensu czarne plaże nie podobają się. A tutaj są normalne. Ale dużo fajne. No. Popatrzcie, akurat teraz jest przypływ. Jest przypływ, także mało tej plaży jest, ale ogólnie ta plaża się ciągnie aż tam. Tam są najważniejsze punkty tej plaży, gdzie tam się schodzi na dół. Pięknie tu jest. Trochę chmury są, to normalnie ta woda wszędzie wygląda tak jak tutaj. No ale niestety chmury zasłoniły słońce. Ale tak jest pięknie. Płaci ile surferów. Kropka na kropce.
Popatrzcie, tutaj właśnie byliśmy w hotelu tam, przed chwilą, w tej restauracji. To tu byliśmy w tej restauracji, tak? Dokładnie. No. To jest ta restauracja 3 minutki od naszego hotelu i my możemy normalnie sobie chodzić do tej restauracji, tutaj i na tą plażę. Świetnie. Super, dobra, jedźmy teraz na samą plażę, tą Balanga. Nie, no super, to jest takie ukryte. Popatrzcie, chłopak deskę złamał, jak surfował. No jeszcze złamanej deski jeszcze nie widziałem. Popatrzcie, jak tu ślicznie wygląda. Ale tu jest piękna woda. Przed chwilą byliśmy tam na górze. Teraz przyjechaliśmy specjalnie na dół. Tak w ogóle dalej tam jest dużo restauracji, hotele też są. Wow. Podmyło mnie. Właśnie pamiętam, jak pierwszy raz byłem na Bali, właśnie na Changu, mówię, kurde, nie podoba mi się, czarne plaże. Co to ma być w ogóle? A się okazało, że to tylko tam, w tym miejscu są takie czarne. A wszędzie gdzie indziej cudowne, moi drodzy. Tutaj już się zaczynają spoty. Można sobie wypożyczyć deskę i wynająć instruktora. No i piękna plaża, tam dalej macie restauracje jakieś. Nie wiedziałem do końca dochodzić, bo musimy jeszcze dalej pojechać, a czas mi się kończy. Muszę lecieć na lotnisko i wracać na Phuket. No ale tak to mniej więcej wygląda. No pięknie! No pięknie. Fajnie będziemy mieć tutaj hotel. No kurczę, w najlepszym miejscu. Bardzo fajnie. Pięknie. Tutaj leżaczki można sobie wynająć. Tutaj mniej więcej 20 zł za cały dzień, 2 leżaki, parasol. Także taniutko. No i tu widzicie Surf School, Balangan. Balangan to się nazywa dokładnie ta dzielnica, gdzie będziemy mieli nasz hotel. Ostatnie zakupy przed wyjazdem, bo powiem wam, że mają tu tak fajne koszule i kompleciki. Patrzcie, to wszystko, wiadomo, że to wszystko wiadomo skąd jest, ale naprawdę tak fajnie wyglądają, jak są założone takie do beach baru, po prostu idealne. Kupiłem całą reklamówkę, dla mnie, dla Pawła, coś dla Ali oczywiście też. No już się pakuje, zakupki zrobione, także najważniejsze. Pokażę wam jeszcze, bo chyba nie pokazałem, jak pokój wygląda. Pięknym dachem. Łazienka jest zrobiona też tak, że wanny macie połączone z naturą. Oczywiście to jest prysznic, z tyłu jeszcze toaleta, umywalka. Wszystko zrobione w takim pięknym balijskim stylu. Nie no, jestem zachwycony tym hotelem. Podobne pójdziemy właśnie w tym nowym, który będziemy robić. No i czas się zbierać. Godzina teraz jeszcze na lotnisko, mam nadzieję, że się nie spóźnię jak zwykle. Powinno się udać. Ja są takie korki, jak zdążę na lotnisko, to będzie fajnie. Powinienem, ale na pewno tu dłużej potrwa niż zamierzałem. Z korkami na Bali to jest ten problem właśnie, który się też zrobił na Phuket. Dużo ludzi, dużo samochodów i duże korki. No, jestem już na lotnisku. Przed chwilą w komentarzu sobie czytałem pod ostatnim filmem. Złoto. Ktoś mi napisał tak: a ty jesteś taki czerwony od picia czy od słońca? Na odcinku, w którym byłem cały czas na słońcu i ktoś mi pisze, że jestem od picia. Odpisałem oczywiście, że od picia, nie? No bo co tam? No bo był jakiś nowy z widzów, bo chyba nie wie o tym, że ja w podróży nie piję na przykład. A jak mi się zdarzy, to bardzo, bardzo rzadko i to musi być naprawdę okazja jakaś. Bo ja alkohol ze swojego życia praktycznie wyrzuciłem. Nie mówię, że nie piję w ogóle, bo jak jest okazja, to oczywiście imprezuję. Ale mało tych okazji sobie stwarzam w życiu ostatnio. Teraz na przykład wracam na Phuket.
żeby poimprezować, bo świętujemy 1 000 000 moich subskrypcji z całą ekipą. 30 osób będzie na imprezie. O, ale to będzie. Mamy tak wymyślony plan świetnie. Znaczy w sumie to ja wymyśliłem, ja to zaplanowałem wszystko i się mega cieszę. Zobaczycie pewnie coś z tego, bo na pewno na Instagramie będzie zaproszony, mojego Instagrama oczywiście. Na pewno tam będzie, na pewno jakiś film z tego zrobię też. Pamiętajcie, sukcesy trzeba świętować. A to jest niesamowity sukces. Dzisiaj dostałem wiadomość od YouTube'a. Sorry, ziomacza podniosła do góry. Dzisiaj dostałem wiadomość od YouTube'a, że mogę odebrać swój znaczek. Trzeba było nam wypełnić dane, trzeba było napisać na jaki adres i gratulowali mi zdobycia 1 000 000 subskrypcji. 1 000 000 legalnych i prawdziwych subskrypcji. A nie tak jak ktoś mi napisze, że kupuje. To mnie tak denerwuje. Co by mi było z tego? Jeśli kupujecie subskrypcję, nie dostajecie nagrody od YouTube. YouTube jest tylko dla prawdziwych twórców, którzy naprawdę na swój sukces pracowali mocno i doszli do tego, a nie kupowaniem subskrypcji. Zresztą co to by była za głupota? Po co w ogóle kupować coś pustego i to jest jeszcze pewnie bardzo drogie? Po co takie rzeczy robić? To nic nie daje później. Ja na przykład mam tak, że mam 1 000 000 subskrypcji, jak sprawdzę ile osób w miesiącu ogląda, to ogląda 1 000 000 ludzi. Także to są liczba do liczby. Znaczy nie, że 1 000 000 wyświetleń, bo wyświetleń zawsze jest między 5 a 10, w słabszych miesiącach 5 milionów, w lepszych 10. Ale że 1 000 000 ludzi śledzi kanał co miesiąc. Że każda z tych osób co najmniej jeden film oglądnie w miesiącu. Niesamowite. Pomyślcie sobie, ile to jest 1 000 000 ludzi. To jest jakaś abstrakcja w ogóle dla mnie. No ale dobra, podsumujmy to, że pomyślcie sobie, że w Dżakarcie, w Indonezji, w stolicy Indonezji żyją 42 miliony ludzi. Więcej, w jednym mieście żyje więcej ludzi niż w całej Polsce. O jakieś między 4 a 6 milionów więcej. Kosmos. O, jestem już na lotnisku. Nie wiem, czy muszę iść drukować bilet, czy nie. W Tajlandii nie trzeba, jak się z AirAsia leci, ale tutaj to nie wiem. Ale wszystko już świątecznie ubrane. No i popatrzcie. Bali, hinduizm balijski, inna część muzułmanie, a jednak świątecznie ubiorą, żeby turyści się fajnie czuli. Lecą właśnie kolędy, czy piosenki raczej świąteczne, amerykańskie oczywiście. Ale akcja. Wchodzę do luncha, pokazuję, że co wyjść i pani tak na mnie patrzy, mówi: a ty byłeś tu wcześniej? Ja mówię: no byłem tu na początku roku, wyobraźcie sobie, no z 10 miesięcy temu. Ona mówi: Mr. Padżak, i cię pamiętam. Ja mówię: wow, dobra. No ale kiedyś mi się zdarzyło nawet na Majorce, że gościu po 2 latach, jak poszedłem robić sobie czapkę, nie tą akurat inną, po 2 latach mówi: ja pamiętam, jak ty tu byłeś, ty robiłeś taką czapkę z takim wzorem. Ludzie to mają taką pamięć niesamowitą, że to jest szok po prostu. Ja to czasem nie pamiętam, co robiłem przedwczoraj, a ludzie pamiętają osoby, którą raz w życiu spotkają. Ale fajnie do domku wrócić. Pięknie nam zrobili to, pięknie. Nowe kafelki. Cudownie. Dzień dobry wszystkim. W domu wczoraj. Nie, krem. Wczoraj wróciłem do domu, czekała na mnie niespodzianka.
Obiadek mielony i pomidorówka. Champagne. Champagne. I nowy prezent, ale nowy prezent wam pokażę później. Zmieni się troszkę jakość na tym kanale, ale muszę się najpierw go nauczyć. Wcześniej rano przyjechaliśmy sobie na spacerek na plażę. Później idziemy aktywnie na siłownię. No, dzisiaj trochę spraw do załatwienia. Trochę trzeba pojeździć, pojechać na Rawai, do Zuzanki naszej kochanej. Fajnie. Powiem wam, że tak mi dobrze się wraca do domu. Wszędzie Naprawdę. dobrze, ale w domu najlepiej. Tak, no. Chociaż teraz ostatnia podróż to było tak naprawdę... Ja nawet nie zauważyłem, że mnie nie było, szczerze powiedziawszy. To prawda. Bo to Ale- 2 tygodnie to jest po prostu... Dla mnie przy tym, jak pół roku mnie na przykład wcześniej nie było, to 2 tygodnie to było tak. Ale Cyk. wiesz, teraz jak już jest dom, to ciężko jest aż tak dużo podróżować, No. też po prostu tak przyjemnie wraca. No, ale teraz... No, w sumie przyjechałem na tydzień i jadę znowu. Ale to nic. O właśnie, jak będziecie na Kamali, Bella Vista na śniadanka, polecam. Świetne miejsce. Ale teraz zostaje jeszcze tydzień. Lecę do Hongkongu i do Makao. Także jeśli ktoś z Was interesuje się tymi kierunkami, to zapraszam serdecznie na kanał, bo Hongkong świetny będzie. W Makao sam jeszcze nawet nigdy nie byłem. Makao to jest w ogóle Las Vegas Azji. Ale to zobaczycie wszystko na odcinkach, co tam się wyprawia. Ale się tu super spaceruje. Do tego to mi będzie brakowało zawsze najbardziej w podróży. No i moi drodzy, piękne roślinki mamy. Wczoraj prezent, który czekał na mnie w domu z okazji miliona od mojej kochanej Lali. Sony Alpha 6400. Także wkraczamy na nowy level vlogowania. Wiadomo, na początku muszę zrobić jakiś kurs. Nigdy w życiu nie używałem kamery. Muszę się nauczyć tego używać. Nie mówię, że każdy film będzie tu nagrywany, bo oczywiście nie, no, jak będą kraje, do których nie będę mógł go zabrać, na przykład, nie wiem, gdzieś w Afryce. To się tak światło przebija. Gdzieś w Afryce, albo takich krajów, gdzie no, lepiej nie zwracać na siebie uwagi, no to nie będę brał. Ale jest wiele takich, do których z chęcią wezmę. Co tam się dzieje z tym telefonem? O. No, dużo lepiej. Mega się cieszę. Miałem sobie go w ogóle kupić. A przyjechałem do domu, czekała na mnie niespodzianka, szampan, aparat. Fajnie. Nie zaczynamy dzień, tylko połowę dnia już od prania. Trzeba wszystko wyprać, bo rzeczy śmierdziały, jakbym wyjechał, nie, czekajcie, jak to się mówi? Że wyjechałem z Bangladeszu, ale Bangladesz ze mnie nie. A kiedy mówisz, gdzie jedziemy, po co? Kiedy? Zaraz. Na razie tego nie będziemy zdradzać, ale niedługo zmiana w naszym życiu. Tak, bardzo, bardzo duża zmiana i... No, jeżeli możemy jeszcze o tym mówić, ale... Przyjdzie na wszystko czas. Idziemy na zakupki do Central Phuket. Muszę naprawić moje Insta360, bo mi się porysowało szkło i niestety źle nagrywa. Dzisiaj są urodziny króla. Też wiele miejsc w ogóle jest pozamykanych i te mają wolne. Czy nie? Nie wszyscy, ale wielu ma powolne. Pełno ludzi tutaj jest. No i patrzcie, Tajlandia, jakbyście przyjechali, brakowałoby wam świątecznego klimatu. Normalnie jest, wszystko pod święta zrobione. Mimo, że to są buddyści, nie obchodzą oczywiście tych świąt, to dbają o turystów, żeby turysta się dobrze w święta tutaj czuł. Patrzcie, jaka piękna choinka jest. No postarali się. Poranny spacerek po plaży. Dzisiaj trochę popadało w nocy, także super, bo się tak klimat się fajny zrobił. O, jak widzę, że ktoś do mnie pisze o tej godzinie, to już wiem, co się wyprawia. Imprezka jakaś pewnie, bo w Polsce 2 w nocy. Nikt normalnie nie wysyła drugiej w nocy wiadomości. No i dzisiaj jest dzień, w którym robimy imprezę.
Nie wiem, czy zobaczę, a może zobaczycie to w tym odcinku. W sumie nie wiem, się okaże. Będzie połączenie wszystkiego po trochę. Muszę się nauczyć tego, obsługiwać tą kamerę, czy ten aparat. I powiem wam, że ciekawe jak się polepszy jakość tych filmów, bo tak naprawdę jakość filmów i tak na kanale jest bardzo dobra. Nie ma co ukrywać. A jak ma być jeszcze lepsza, to ciekawe. Zanim jeszcze imprezka będzie, to trzeba poćwiczyć. Kolejny trening pewnie dopiero w poniedziałek. Moi drodzy, i zaczynamy świętowanie miliona Tak jest. subskrypcji na kanale Podróże Wojownika. Zaprosiliśmy ekipę 30 ludzi i dzisiaj będziemy spędzać niesamowity czas. Na początku pokażemy wam, jaką willę wynajęliśmy. Następnie jedziemy na Jonę, a tu prąd na bal. Następnie jedziemy na Jonę, tam jest festiwal. Później jedziemy na full moon party i później wracamy się tutaj dobrze bawić. Ale ładnie. Albo spać. Czas pokaże. Pokażemy wam, jak ładnie to wygląda. Willa jest naprawdę na takim wypasie. Tutaj mamy jeden bungalow, drugi bungalow, trzeci, czwarty. Ogromna willa, na górze 3 sypialnie, biuro. No ogólnie powiem wam, że jest naprawdę wszystko na wysokim, pięknym poziomie. Mocno tu jest. No, jest. Łazienki, pokoje. W sumie 4 bungalowy i 4 sypialnie. Wreszcie wszyscy zjeżdżają. Stół bilardowy, jedna sypialnia, druga sypialnia. A tu Grzesiu! Człowiek od miliona. I Pablito. Pablito Escobar. The money looks good on me. The money looks good on me. Money looks good on me.
tak, poniedziałek. Robimy wymeldowanie z willi. Powiem wam, że to była udana impreza. Bardzo udany weekend. Udane świętowanie sukcesu z moją ekipą z Phuket. Każdy dobrze się bawił, było naprawdę świetnie. No. Ale dzisiaj relaks. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Jedziemy za Phuket, jedziemy na Koh Lanta, na jakieś inne jeszcze wyspy. A później, tak jak mówiłem, Hongkong, Makao. Pozdro.